Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w końcu w składzie właściwie kompletnym. Co prawda jest mniej kopułkowy niż Mateusz, ale za to jest oryginalny. Wywczasowany. Mogę coś kiedyś z tym zrobić. Myślę, że jak będzie 50 000 subów na Kremlince, to wtedy się upodobnię. Przynajmniej na 2 tygodnie. Ty, ale jeśli mam to traktować jako challenge, to kurna Olek, ja musiałbym kupić sobie jakąś perukę, żeby w drugą stronę pójść. A nie, no jak najbardziej. Ja myślę tutaj, słuchajcie, jeżeli będzie u kapitana 100 000, to kapitan będzie przez 2 tygodnie występował w peruce. Tak jak ja. Tutaj będzie i broda. Challenge accepted. Słuchajcie, na sam początek podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają, szczególnie w obecnych czasach. Nie jest łatwo, jeżeli chodzi o współpracę z YouTube'em. Ciągle są różne perturbacje. Mamy nadzieję, że ten materiał pójdzie dobrze. Też skarżycie się czasami, że nie są widoczne nasze materiały, a więc staramy się nad tym działać i tutaj pracować z YouTube'em, no ale idzie jak idzie, wiadomo, z dużą korporacją jest ciężko. Natomiast podziękowania, że jesteście na Patronite, że wspomagacie zarówno kanał Kapitana, jak i kanał nasz, że komentujecie i przede wszystkim, że polecacie nasze materiały i udostępniacie. To jest, pamiętajcie, najistotniejszy czynnik, który nam pomaga, żeby te materiały coraz większa ilość widzów i oglądających zobaczyła. I zanim czasami to się pokaże powiadomienie, z którym też bywa różnie dziwnie, bo przycinanie zasięgów wiąże się również z tym, że powiadomienia nie działają, to zaglądajcie na Twittera, na którym informujemy co, kiedy, gdzie, jak, gdzie jest link do danego filmu. Również na Facebooku możecie te informacje znaleźć. Moi drodzy, jakoś próbujemy pomimo trudności funkcjonować, bo lubimy te relacje, które nawiązaliśmy z wami. Przecież my z Pawłem też byśmy się nie poznali, gdyby nie to, że gdzieś znaleźliśmy siebie, treści, które przeczytaliśmy u siebie wzajemnie, czy usłyszeliśmy, były sensowne i stąd się wzięły ciekawe znajomości. Tak samo Mateusz pojawił się, znaleźliśmy się, a potem weszli z Pawłem w ścisłą współpracę i widzicie tego efekty. Więc wiemy, że warto. Dla was warto, dla nas też warto. Słuchajcie, dzisiaj przygotowaliśmy dla was specjalne zestawienie, 11 punktów, a więc postarałem się, żeby był też punkt 0. Pytacie się o rubla, co dalej z tym rublem, czy będzie rósł, czy będzie spadał. Ja dzisiaj przygotowałem prognozę rosyjskich ekspertów, ale mówię ekspertów, a nie takich pseudo ekspertów od wszystkiego, czyli będzie wypowiedź szefa dosyć dużego banku, dosyć sensownej osoby, której prognozy dosyć często się sprawdzały. No, wypowiedź jest jednoznaczna. Ja to skomentuję i też się ustosunkuję, jak ja to widzę, ale to na samym końcu. A na miejscu, słuchajcie, 10 zaczynamy od informacji, że powoli na Zachodzie są coraz większe obawy odnośnie działania skutecznego specjalnych służb Ukrainy i są obawy, że być może podobne działania, ale ze strony Rosjan, nie będą już skierowane w stronę Ukraińców, ale w stronę instalacji zachodnich. Myślę, że te obawy są słuszne, szczególnie, że swego czasu, pamiętajmy, jeżeli chodzi o wydobycie gazu i LNG, no w Teksasie to, co się wydarzyło, tak, to nie był przypadek, tak? Czyli nieznani sprawcy raczej pochodzili z wiadomego kraju, a więc tak naprawdę Rosjanie rozpoczęli tego typu zabawy. Tak, oni je rozpoczęli. W ostatnim czasie przecież to przerwanie Eurokonektora, tak?
czyli tego... No tak, no niby to na Chińczyków, no Baltic tutaj wiesz co, no nie jest ta jasna sytuacja do końca. Sytuacja jest niejasna, no ale załoga tego okrętu, statku, przepraszam, to jest jedno. Jaki zawsze z nim pływa lodołamacz, albo raczej statek transportowy o zdolnościach jak lodołamacz, to druga rzecz. Gdzie od razu znikł potem i nie chcą w ogóle dopuścić do jakiejkolwiek formy rozmowy i kontaktu z załogą, to też ma swoje znaczenie, więc to jest też celowo w tej chwili wyciągnięty element gry, żeby się Zachód przestraszył przed dalszym wspieraniem, i to jest to kiwanie paluszkiem rosyjskie. Tak, ja myślę, że tak, natomiast powiedzmy też coś, co się stało na przykład, bo takie informacje dochodzą, myślę, że każdego tygodnia. No wczoraj dosyć duże sukcesy, no bo mamy jak gdyby 3 rzeczy, tak, jednego dnia, a być może nawet 4, jeżeli się potwierdzą, następne. Czyli pierwsza rzecz, eksplozja torów kolejowych w obwodzie riazańskim, w wyniku której wykoleiło się 19 wagonów towarowych, co dosyć mocno, przynajmniej na krótki czas, komplikuje wsparcie logistyczne sił tych okupacyjnych. Wagony według Rosjan miały wieźć nawozy mineralne. Tutaj część już pisze, że to jest saletra amonowa. Nie wiemy co one wiozły. Rosjanie mówią, że nawozy mineralne, nie podają jakie te nawozy, oczywiście nikt nie zginął, nic się nie stało i tak dalej. Ale jakby to zgrać z fabryką prochu, która może używać tak, i to takie jest zabawne, tak, bo tego samego dnia, a dokładnie w nocy, miały miejsca 2 kolejne eksplozje. Jedna w fabryce prochu w pobliżu Kotowska w obwodzie tambowskim i druga w pobliżu Kołomnej w obwodzie moskiewskim i tam, w tej drugiej to tak typowo, bo w przypadku tej fabryki prochu wszystko wskazuje, że był chyba sabotaż. Nie? Rosjanie tutaj, coś tam się wyciekło, no i potem już było trudno to dementować, a więc oni potwierdzili, że coś tam było. Wygląda, że straty są dosyć duże, że była dosyć potężna eksplozja. Nie mamy niestety materiału ani wideo, ani zdjęć, być może się pojawi. Natomiast no, mamy potwierdzenie, że coś takiego nastąpiło, są też wypowiedzi mieszkańców, tak, gdzieś tam, pomimo, że to dosyć daleko było, że słyszeli eksplozję, tak, a więc nie jedna eksplozja. No jak fabryka prochu, no to pewnie tam były fajerwerki. No i druga rzecz, bardzo też ciekawa, i ona jest taka typowa, tak, czyli zestrzelony dron, jego szczątki spadły na budynek państwowego przedsiębiorstwa, tylko że to przedsiębiorstwo się nazywa Biuro Projektowe Inżynierii Mechanicznej. No i zgadnij, co to biuro projektuje. Nie słyszę cię. Niech pomyślę. Kiedyś jak było tak. o Związku Radzieckim, to jak była fabryka czołgów, to znaczyło, że na pewno produkuje czołgi. A jak była fabryka maszyn do szycia, to znaczyło, że oprócz czołgów produkuje też maszyny do szycia. Tak. No blisko. Tutaj tak standardowo, czyli inżynieria mechaniczna, czyli rakiety Kinżał i Iskander. Kogoż by to zaskoczyło, ale bardziej niepokojące są inne rzeczy, że tą narrację dziwną zaczynają przyjmować duże media, aczkolwiek od razu wiedziałem, że na pewno czempionem zagadnienia będzie Washington Post, którego przestaję kompletnie rozumieć jako źródło sensownych informacji, bo on co jakiś czas wrzuca rzeczy, które jak gdyby były żywcem wycięte z Komsomolskiej Prawdy. I tutaj... A wiesz co, nie tylko on, no tutaj mamy te gazety europejskie. On zawsze kształtuje trend. Tak, takie sztandarowe. Polityko, Bloomberg też lubi różne czasami takie rewelacje sobie No i ale Bloomberg zawsze rewelacja. lubił wszystko, co się klika. Polityko znowuż lubi takie też kontrowersyjne, jest tubą dla różnego rodzaju, myślę, radykalnych też takich czasami ugrupowań. Pomimo, że wydawałoby się, że europejska, brukselska i tak dalej, w miarę lewicowa, porządna gazeta. No i co jeszcze? No mamy teraz te informacje odnośnie tego Nord Stream, co wspomniałeś. Tam jest oskarżony oficer wywiadu ukraińskiego. Co ciekawe, on jest w więzieniu.
teraz. Bardzo Tak, ciekawe. nie wiem, czy kojarzysz, nie? Tak, już to widziałem właśnie, pierwsze zdjęcia, jakie zobaczyłem, to jest jakiś człowiek Tak, on z jest w sukcesu? więzieniu ukraińskim, jest oskarżony o nadużycie władzy. Jest tam, część jest utajniona do końca. Prawdopodobnie chodzi o jakąś korupcję, no ale nie jest jak gdyby to jasno powiedziane. No oczywiście niektórzy mówią, że po to jest, żeby go chronić i żeby mu się nic nie stało. No, to są takie jakieś już teorie moim zdaniem spiskowe. Natomiast no, są oskarżenia płynące z Rosji i być może część ich jest prawdziwa, być może nie wiemy tego, że właśnie za tym stoi konkretny ten oficer, który koordynował te działania, jeżeli chodzi o wysadzenie Nord Streamu. No i tutaj Rosjanie się powoli zaczynają tak między wierszami odgrażać, że no Zachód musi się liczyć również z podobnymi akcjami, tak jakby ich wcześniej nie było. No właśnie. Tyle kabli telekomunikacyjnych podmorskich przestało działać dobrze. Ten Baltic Connector, parę innych rzeczy w różnych miejscach, a to, co ty powiedziałeś a propos tych torów kolejowych, to po prostu akt dywersji polegający na wysadzeniu torów kolejowych. Co prawda tory niestety bywają szybciej naprawialne niż drogi, bo tam trzeba tylko podsypać, 2 tygodnie ubić. to poradzą, Tak, nie? Nawet szybciej. Rosyjskie wojska Mówię kolejowe maksymalnie, tak mają całe kilka gotowe... dni udrożnią, natomiast żeby tam, wiesz, wszystko idealnie to... A przy ilości wagonów, jakie mają Rosjanie, to i tak te 19 wagonów różnicy im nie zrobi. Niestety. Ale słuchaj, jest następna zapowiedź ze strony Ukrainy. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej infrastrukturze krytycznej? Tak. No, Ukraińcy się odgrażają, że jeżeli będą się powtarzać tak jak zeszłej zimy, już oficjalnie, naloty i ataki na infrastrukturę krytyczną, to odpowiedzą tym samym. Czyli to, co wcześniej zapowiadaliśmy, tak, że prawdopodobnie Ukraińcy się do tego przygotowują i po to były te robione testy, pamiętasz takie, że tam tych tu dronów, tam stacje, tak, jakiś szpital odłączyli w Rosji i tak dalej. No i myślę, że Rosjanie się nie przestraszą i będą atakować tą infrastrukturę krytyczną i będzie taka wymiana ciosów, bo jednak nie wydaje mi się, żeby Rosjanie odpuścili atak na tą infrastrukturę krytyczną w obawie na atak, co by było logiczne, ale myślę, że tak się nie stanie. Nie? Ten scenariusz uważam za mało prawdopodobny. Tu się z tobą zgodzę, Rosjanie tego nie odpuszczą, są zawsze gotowi na tego typu poświęcenia ze strony swoich obywateli. Tak. Jeśli chodzi o władzę, ale jeszcze jest jedna rzecz. Niepokojący jest ton wypowiedzi związanej z takimi zjawiskami płynący z Pekinu. Otóż od jak dawna bombardują miasta. O Donbas, tak? Tak, to jeden atak rakietą na miasto Donbas, w wyniku którego śmierć poniosły jakieś osoby cywilne, to już jest wielkie hałakowanie, brzydko mówiąc, w wykonaniu Pekinu w tym zakresie, że to są straszne rzeczy. Przez 1,5 roku takie rzeczy robią Rosjanie i Chińczycy nie zająknęli się ani razu w takich sprawach. Wiesz co, no też były ataki ukraińskie, gdzie też ginęli cywile po stronie rosyjskiej i też nie było. Nagle teraz się jak gdyby obudzili. No tu cały czas, ja wczoraj zrobiłem cały program na temat tego rozejmu, widziałem, że tam z Markiem też rozmawiałeś. No widać, że Rosjanie robią różnego rodzaju akcje, żeby spróbować przynajmniej zbliżyć ten rozejm, zobaczyć na jakich warunkach. Widać, że Ukraińcy siadają do tego stołu, że tutaj gdzieś pośrednikiem mają być jednak kraje europejskie i głównie Niemcy. Niestety. No i ktoś się może zapytać, no co Ukraina może dostać w zamian, tak? No bo jeżeli by oddała te swoje ziemie, no to wydaje się, że w zamian miałoby być niby obietnica wstąpienia do Unii Europejskiej, co uważam, że nie może zostać obiecane Ukrainie, bo uważam za to nierealne, dopóki będzie istniał konflikt, no i reżim i plan imperialny rosyjski. No trudno sobie wyobrazić, że Unia Europejska będzie w swoim gronie miała kraj, który ma gdzieś tam otwartą, nawet jeżeli tam będzie rozejm, otwartą wojnę. To jest zestaw czynników zewnętrznych, a teraz czynnik wewnętrzny. Wyobraźmy sobie, co przy ukraińskich kosztach produkcji zrobią oligarchowie ukraińscy, mając pełny, swobodny dostęp do rynku europejskiego. To jest coś, przed czym
żaden myślący jako tako trzeźwo polityk europejski nie może przejść do porządku dziennego, bo to może mieć zbyt duży wpływ na rynki unijne. No wiesz, znaczy z tym, że oni trzeźwo myślą, to bym tam nie szalał. Ale myślę, że wiesz, no patrząc na to, jak ta Unia podejmuje decyzje, no to wydaje mi się, że nawet wiesz, no Niemcy nie są w stanie obiecać w imieniu całej Unii, a żeby no wszystkie kraje zgodziły się, no to wydaje mi się to też bardzo odległy okres. No, bo wiadomo, że Ukraina będzie szukała w Unii pieniędzy na odbudowę. Ukraina będzie szukała w Unii pieniędzy na odbudowę, czyli że wszystkie kraje Unii będą musiały sięgnąć do swoich kieszeni w tym celu. To też się nie spodoba. Akurat widzę, że szybciej to może, szczególnie jeżeli zostanie to wsparte rosyjskimi tymi zamrożonymi funduszami. I bardziej widzę, że wiesz, to coś będzie ta Ukraina, bardziej widzę Turcja 2. Tylko może będzie stowarzyszenie najpierw pierwszego stopnia, potem już jesteście, ale jeszcze nie jesteście i tak wiesz, na zasadzie tego typu, nie? Ale Erdogan się bardzo wkurza z tego powodu, że tak mocno skrócono ścieżkę ukraińską. No, w sumie nie można się dziwić, no, z drugiej strony też nie można się dziwić, dlaczego Unia Europejska nie chciała Turcji przyjąć, tak? No. Z tą inflacją to... Znaczy, no nie chodzi o inflację, no chodzi, to jest potężny... O Erdogana i jego sposób zarządzania tym wszystkim też. No nie, znaczy to też pewnie, ale tu chodzi o to, że to jest potężny kraj, który zupełnie zmienia tą strukturę, no wiesz, Turcja, no to jest olbrzymi rynek, olbrzymi napływ dodatkowych migrantów. Tak. On już jest, tak, przecież był w Turcji, tak, no. Ta mniejszość turecka w Niemczech jest dosyć potężna, no teraz wyobraźmy sobie, że te rynki byłyby otwarte, no to jest bardzo skomplikowany i trudny proces. To nie jest przyjęcie, powiedzmy, jakiegoś małego kraju w stylu Chorwacja, tak, Słowenia, czy nawet teraz mówimy o tej Serbii nieszczęsnej. Tu sobie Unia poradzi, tak, natomiast no, przyjęcie Turcji, no to duże wyzwanie, tak samo jak przyjęcie Ukrainy z nierozwiązaną korupcją. Zresztą bardzo zabawne były słowa przewodniczącej, która powiedziała, że Ukraina sobie świetnie radzi z korupcją, jest na dobrej drodze do wstąpienia do Unii. Tak. To jest też optymizm. Takie... Wysokiego rzędu optymizm. Tak, optymizm. No, można to tak nazwać. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy teraz do miejsca 9, bo ono jest trochę smutne, dlatego że sporo rosyjskich dyplomatów, tak zwanych, wróciło do Rosji, no i skarży się na te warunki w Rosji. Wcześniej byli różnego rodzaju attaché, mieli ważne misje dyplomatyczno-szpiegowskie na Zachodzie. No a teraz, no to jest dosyć duża rzesza ludzi jednak, tak? No patrząc, ile osób zostało wysłane, no chyba to można liczyć w tysiącach. Tak, raczej to są już tysiące. W tym momencie, no i okazuje się, że oni, słuchaj, wiesz co zrobili? Napisali list do Putina. No tak, bo przecież oni tak bardzo kochają tą Rosję, że aż nie chcą w niej żyć, bo jest tak trudno. No i że są zmuszani i nie mogą, wiesz, bo oni się skarżą, że nie mogą nigdzie dostać pracy odpowiedniej dla ich oczekiwań. Ich kompetencji, tak? No i co mają zrobić? Rozwozić pizzę, tak, w tej Rosji, nie? A tu nowych placówek na horyzoncie nie widać. Co prawda, no może jakiś kraj afrykański, no ale tam też no nie jest prosto. No i trochę też niebezpiecznie jednak, bo tam może różnie być. Do tego wewnętrzna konkurencja. Była miła, przyjemna praca, tak, gdzieś w Berlinie, w Brukseli, w Warszawie, w Paryżu. No, i cały ten dekadencki Zachód stał otworem, można było korzystać z tej całej dekadencji. Przypomnę wam zdjęcie, jak Ławrow siedział gdzieś tam w szpitalu. W co był ubrany? Ani jednej rzeczy, którą można było skojarzyć z Rosją. Telefony to były iPhony, zegarki też z Zachodu, koszulki i to takie po kilkaset dolarów. No, to życie przaśne w Rosji nie jest takie fajne dla tych wszystkich, którzy tak bardzo tą Rosję chwalą. No. A oni to jest w tym momencie już tysiące, plus ich rodziny,
plus dzieci. Kłopot ze znalezieniem szkoły czy przedszkola. Szkoła prywatna gdzieś, Tak. wiesz, tutaj w Londynie, no teraz co, gdzieś w jakimś Jekaterynburgu, tak, jak żyć, tak? No, ale to jest nie pierwsza tego typu sytuacja. Przypomnę, jak armia radziecka była wycofywana z terytoriów krajów dawnego bloku wschodniego, to oni na przykład gdzieś tam na stepy około kazachstańskie byli wysyłani i razem z rodzinami musieli mieszkać w namiotach. A w takim DDR-ówku w Polsce bloki porządne, wszystko mieli. No ale wiesz, ale teraz jak było dobrze, no, już wiesz, po tych zmianach, nie? Już za Rosji, nie, to wiesz. Nie? Ja się teraz obawiam, było bardzo że Putin, dobrze. Ja się obawiam, prywatne że Putin... szkoły, tak jak mówiłeś, karty kredytowe, które można było za darmo jeść w restauracjach i tak country dalej. Country cluby i tak dalej, nie? A teraz no nawet napić wódki, tak? Trzeba po prostu kupić tą wódkę. No to jest coś dla nich pewnie strasznego. No i to jest takie, można powiedzieć, w niektórych przypadkach załamanie może być nerwowe. Oczywiście w Rosji się bardzo cieszą z tego, bo ta informacja gdzieś mocno się rozeszła i ten list został gdzieś tam upubliczniony i tam te informacje się przedostały do prasy i oczywiście cała Gubinka i ci biedniejsi Rosjanie oczywiście mają wielką radość, że ich też że w końcu poczuli, jak to być Rosjaninem, nie? A tu jeszcze wewnętrzna konkurencja z innymi służbami typu GRU, SVR, to wszystko, gdzie każdy swoich chce upychać, gdzie tylko to jest możliwe, no to w tym wypadku naprawdę ci, którzy spadli z tego świecznika, mogą już nigdy na niego nie wrócić. Jako osoby, które są znane już w obiegu dyplomatycznym jako osoby niepożądane. Więc słuchajcie, my przechodzimy teraz do miejsca 8. My o tym mówiliśmy w programie satyrycznym. Okazało się, że potem jak to opublikowaliśmy, no to zostało dosyć mocno też rozdmuchane w rosyjskiej prasie. A chodzi o problemy w służbie zdrowia, a dokładnie o problemy związane z Moskwą. Znaczy Moskwa jest podawana jako taki przykład, bo problemy dotyczą tak naprawdę każdego większego miasta i mniejszego też, czyli braku karetek, a dokładnie kierowców karetek. I tam się wymienia wiele problemów. Jednym z problemów jest to, że nie ma cały czas indeksacji od wielu lat tych pensji. No i w tym momencie taka godzina pracy takiego kierowcy to jest około tam 100 kilka rubli, nie? Czyli $1. 4 powiedzmy złote za godzinę. No i tak nie za bardzo chcą. No i co się stało? Oni napisali list, znowuż napisali list do Putina, ci kierowcy, bo się skarżą się na pracodawców, a pracodawcy skarżą się, że brak właśnie jest. Na co się kierowcy skarżą? No kierowcy skarżą się, jak to w Rosji, na przemoc. Nie to, że u nas to tak mobbing się nazywa, u nich nie, u nich to tam otwarcie, tak, podobno są bici przez tych pracodawców, są zmuszani do pracy właśnie w nadgodzinach i tak dalej, jakieś takie nie za miłe rzeczy, natomiast no problem jest dosyć duży, bo mamy tutaj dosyć duży spadek, tak, jeżeli chodzi o tą liczbę, szczególnie jeżeli chodzi o ten rok, no mówi się o tym, że no mamy spadek prawie o połowę tych kierowców. Jeszcze powiedzmy nawet kilka miesięcy temu było 5000, teraz mamy 3000. Mamy cały czas ten problem wynagrodzenia, tam jest 112 rubli za godzinę i to jest stawka, która nie uległa zmianie, słuchaj, od 9 lat. Bardzo to stabilnie świadczy o gospodarce rosyjskiej. No tak, nie? Przecież nie ma żadnej inflacji w Rosji, a będziemy mówić na miejscu pierwszym o inflacji. No i ludzie się zwalniają. Natomiast pamiętajmy, że tu jest dosyć też ostra konkurencja, jeżeli chodzi o kierowców, bo ci kierowcy są bardzo teraz pożądani w Rosji. A więc coraz mniej ludzi chce jeździć na tych karetkach, no bo tak niskie płace. Nawet na tym froncie, jeżeli pojadą, no to mają kilkukrotnie, więcej niż kilkukrotnie, tak? Kilkunastokrotnie większe te wynagrodzenie.
A więc po co, tak? Po co jeździć na tej karetce? A więc tych kierowców będzie prawdopodobnie coraz mniej. No oczywiście władza nic nie robi, oprócz tego, że słucha. No i być może coś wymyśli, na przykład jakiś zakaz, albo na przykład jak pracujesz, to nie możesz zmienić Nakaz przez pracy. na przykład 2 lata. Nie wiem, no na razie władza lubi zakazywać różnych rzeczy i nakazywać, a więc tutaj nie wiemy jak to będzie wyglądać, natomiast no, sytuacja jest zła, a w przyszłym roku będzie gorsza, tak, no bo służba zdrowia nie dostała więcej pieniędzy, a wręcz te pieniądze, które były jeszcze w tym roku zostały w budżecie, zostały jeszcze obcięte, no a pamiętajmy, że jednak mamy tą inflację w Rosji. I to taką piękną inflację. No i teraz przechodzimy do miejsca 7. Miejsce 7 dotyczy Dubaju. No i to, co nie obserwowano od dłuższego czasu, czyli spadek rosyjskich inwestycji w nieruchomości w Dubaju. One rosły w 2022 roku bardzo ładnie, wcześniej też rosły, natomiast w tym roku obserwujemy spadki. Wiele osób rezygnuje z zakupów, a co niektórzy Rosjanie próbują nawet już anulować wpłacone zaliczki. Cóż, zaliczki i zadatki mają to do siebie, że można niestety beknąć całkiem konkretnie, zwłaszcza przy zadatku. No, zadatki tak, zaliczki teoretycznie nie, a więc oni tam próbują zależy od parametrów umowy, ratować. Tak. Co wskazuje, że sytuacja również tych bogatych Rosjan, co do tej pory nie obserwowaliśmy w zeszłym roku, być może się pogarsza. Nie? No skoro mamy ten spadek w nieruchomościach, a to jednak Emiraty były uważane za taką bezpieczną przystań w porównaniu na przykład z Europą. Skoro teraz nie mamy wpływów dodatkowych, a wręcz mamy odpływ tych inwestycji z Emiratów, jeżeli chodzi o Rosjan, no to znaczy, że no jednak ich też dotykają te problemy, które dotykają, tylko w innym oczywiście aspekcie, no bo oni sobie nie kupią 3 nieruchomości, tylko na przykład 1 nieruchomość w tym Dubaju, a zwykli Rosjanie no to nie będą mieli na przykład do końca co zjeść albo gdzie mieszkać, tak, a więc to zupełnie innego typu problemy. No niemniej oczywiście trzeba to również odnotować. No, Rosjanie zawsze mogą jeszcze próbować wywozić, ale teraz mają z tym problem, bo jest to też kolejny ogranicznik narzucony, złoto. Z tego, co z Mateuszem rozmawialiśmy, to w ostatnim czasie 25 ton złota indywidualni posiadacze wywieźli z Rosji. Przy naszych rezerwach liczących 314 ton złota, to taka 7% wartość, jeżeli by wywędrowała, to byśmy to wszyscy zauważyli. U Rosji te rezerwy były ponad 1000 ton, ale tu mówimy tylko o tym, co indywidualni Rosjanie wywieźli z samej Rosji w ostatnim czasie, co zauważyła w końcu właściwa służba rosyjska i nałożyła ograniczenia na wywożenie złota. A Dubaj był jednym z tych miejsc, który bez pytania przyjmował każdą ilość. Wiesz co, no nadal przyjmują, tutaj jeżeli chodzi o Dubaj, bo ktoś może powiedzieć, może jest kierunek zmieniony, no jeżeli popatrzymy na inwestycje w Dubaju, no to widzimy, że cały czas one rosną, tutaj głównie w tym momencie przodują Hindusi, a nadal są aktywni też Anglicy i Chińczycy, ale ci Chińczycy nawet nie z samych Chin, tylko z Singapuru, tak, tam no, Singapur często robi za pośrednika dla Chińczyków, bo jednak są tutaj bliskie relacje między tymi dwoma krajami. Też tak może być, tak. Też tak może być. Słuchajcie, miejsce 6 mamy to, co chyba było do przewidzenia, jeżeli chodzi o październik i listopad, no to spadki sprzedaży paliw za granicę, głównie tutaj benzyny, no i te spadki są powyżej 50%. Co odbija się oczywiście na wpływach budżetowych, no bo pamiętajmy, że Rosja nie tylko sprzedaje ropę surową za granicę, ale również do tej pory sprzedawała paliwa. I to nie było mało. W tym momencie mieliśmy ograniczenie wprowadzone 21 września
na eksport paliw. Częściowo ono zostało złagodzone, jeżeli chodzi o diesla, natomiast w przypadku benzyny cały czas mamy ten zakaz. No i widzimy to, że to się odbija negatywnie oczywiście na wynikach rafinerii. No i mówi się o tym, że ten zakaz zostanie zniesiony. Taką datą, która się podaje, no to jest już prawie półoficjalnie 19 listopada. No i oczywiście co się dzieje z cenami hurtowymi? Te ceny hurtowe, które do tej pory spadały, czyli z tych okolic ponad 60 000 rubli, no spadły o te ponad 20%. No teraz zaczynają z powrotem rosnąć pod tą informację. Rosja, jeżeli wprowadzi, zobaczymy jak będą wyglądały ceny na globalnym rynku, natomiast no już ta również informacja będzie powodować, że te ceny i zarówno paliw, jak i ropy nie będą rosły, a być może będzie to czynnik również, który będzie powodował spadki. Jesteś? Bo tak Jestem. Zamarłeś. Analizuję te dane w głowie w tej chwili, bo z tym eksportem paliw to jest tak różnie, bo część z tego była wszystkiego ukrywana przez Rosjan, albo raczej musiała być realizowana, bo umowy międzyrządowe z tymi krajami Azji Środkowej, coś tam tędy szło, tak, ale na tam pewno to było ktoś dorzucił coś więcej, to jest bankowe, że tam przy tej okazji tyle miało być oficjalnie, więcej szło bokiem i tak. koncerny rosyjskie, paliwowe bardziej w tym momencie mówiąc niż naftowe, no swoje kombinują i nie może zaskoczyć w związku z tym fakt, że Gazprom Niefti w tym momencie przekroczył swoją wartością Gazprom Gaz. Że tak, to się z tego śmiałem, nie wszyscy zrozumieli, z czego się tutaj śmiałem. No, do tej pory Gazprom słynął z tego, że wydobywa gaz, a ten Gazprom Nieft był taką mniejszą spółką, która wydobywała ropę naftową, no bo najczęściej jest tak, że to idzie często w Rosji, jeżeli chodzi o wydobycie w parze. No i skoro jest i ropa, i gaz, no to czemu nie mieć własnej tutaj spółki? I do tej pory coś, co było powiedzmy przybudówką do głównej działalności, jest wyceniane, kapitalizacja jest wyższa od matki, spółki matki, nie? Czyli sytuacja, z którą czasami spotykamy się, w przypadku najczęściej jakichś takich nowych, jak mamy, nie wiem, mamy firmę, jest ona odpala jakiś, nie wiem, tam startup czy nową działalność i wszyscy inwestorzy próbują w to zainwestować, tak, i czasami mamy taką sytuację. No tu mamy trochę sytuację, że w miarę z takim tradycyjnym, stabilnym rynku spółka, która wydobywa ropę, jest wyceniana wyżej niż spółka, która jest o wiele większa i wydobywa gaz i w tym też ropę, tak, no ale to jak gdyby całość, co jak gdyby pokazuje, że wydobycie gazu jest deficytowe. Kto by pomyślał? No, innego wniosku nie można, tak, że najbardziej opłacalne jest oczywiście wydobycie ropy, a ten gaz jak gdyby jest kulą u nogi, ale o tym sobie będziemy też mówić, bo będziemy mówili o nowym podatku, który rząd nałożył na Gazprom. Mamy, słuchajcie, teraz te miejsce, ale zanim, są fajne u nich teraz. Zanim ten podatek, bo on będzie bodajże na miejscu 3. Zanim ten podatek, mamy informację na temat DHL-a, ponieważ DHL cały czas próbuje się sprzedać, no i cały czas nie może, bo tą cenę, którą wystawił, nie ma chętnych, no a Rosjanie też robią wszystko, żeby utrudnić ten cały proces. W związku z tym dosyć ciekawa jest sytuacja na tym rynku przesyłek i tej logistyki, ponieważ większość tych światowych marek i światowych firm wycofała się z Rosji. No i w sumie został tylko DHL. No i oczywiście zostają też rosyjskie lokalne firmy, ale jeżeli chodzi o tutaj DHL, no to wpadli na pomysł, że skoro nie mogą się wycofać, a są de facto monopolistą, no to mogą podnieść ceny.
No i Z jednej podnieśli strony ceny średnio o 35%. Tłumacząc generalnie się oczywiście inflacją. nie mają Tak przy innego okazji. wyjścia. Będą robić mniej za więcej, za Za więcej. drożej, bo to jest jedyny sposób na to, żeby ograniczyć swoje straty. Tak. Cicha redukcja zatrudnienia, cicha redukcja różnego rodzaju, skoro mniej przesyłek, to ewentualnie te centra przeładunkowe mogą zacząć ograniczać, rezygnować z umów najmu i chcąc, nie chcąc I będą to podnosić ceny, przycinać. i podnosić ceny, tak? Zawsze się znajdą ci, którzy jeszcze za to zapłacą. No bo pamiętajmy, że no jak ktoś ma jakieś tam umowy, realizował, no to musi przejść teraz na jakiegoś rosyjskiego, na jakąś rosyjską firmę. To nie jest takie też czasami szybkie, proste. A więc część zaakceptuje, a część zrezygnuje z tych usług DHL-a i przejdzie do rosyjskiej konkurencji. No jest jeszcze kwestia oczywiście solidności realizacji tego typu usług, gdzie przy DHL-u istniał jakiś tam racjonalny poziom skuteczności i pewności tego. To teraz zagranica, jeśli będzie musiała korzystać z partnerów rosyjskich, to też się 3 razy zastanowi nad tym, czy to dalej realizować. No zobaczymy, wiesz, no tutaj pamiętaj też, że czasami jak wysyłasz coś za granicę, no to jak nie DHL, a FedExu nie masz, UPS-a nie masz, to tam nie wiem, być może ktoś z Rosjan realizuje, natomiast no nie mają takiego doświadczenia i takiej sieci, no i takiej ilości punktów, tak, jak na pewno ma w tym momencie na świecie, tak, mówię na świecie, nie w Rosji, jakie ma DHL. Co od razu też wygeneruje wzrost kosztów realizacji tych usług przez rosyjskie firmy na miejscu. A zwłaszcza No jeśli tak, no są bo to... jak oni podniosą o 35, no to tamci podniosą, powiedzą, my podnosimy o 15, ale i tak jesteśmy tańsi, nie? Tak. Co jak Ale gdyby, też chodzi o skuteczność, żeby dostarczyć. Jeżeli mieli takiego pośrednika, że na jakimś etapie na przykład DHL realizował dla nich przewóz międzynarodowy swoimi samolotami, a potem to było odbierane, tak w tym momencie DHL też im te ceny podniesie tak, że będzie gorzej. Ponadto jeszcze pojawiła się nowa mapa krajów, które są obłożone wyższym ryzykiem dostawy. W tym momencie załóżmy przykładowo paczka wysłana gdzieś na Bliski Wschód, do Bliski w Wschód. związku z sytuacją, jaka tam się dzieje, na pewno jest o wiele droższa. No tak, no więc widzimy też, że firmy to nie jest tak do końca, że można je zmusić, bo one sobie też próbują jakoś radzić na tym rynku. I Chyba wiesz co? no to też się też negatywnie odbija, tak jak widzimy tutaj na usługach dostępnych w Rosji, bo tak jak powiedziałeś, no te wszystkie jak DHL podniesie, no to de facto pociągnie to w tym momencie jest tym zagranicznym monopolistą podniesienie cen dla pozostałych firm rosyjskich. Teraz troszeczkę zrobię takie nawiązanie mocne, bym powiedział, bo to, że ostatnio dwukrotnie w krótkim czasie na różnych kanałach telewizyjnych leciał Cast Away, czyli przygody Toma Hanksa będącego ikoną FedExu w tym filmie, no jest takim sympatycznym przypomnieniem, że następuje odcięcie Rosjan od systemów tego typu dystrybucji na świecie. W dobrym czasie przypomnieli ten film. Teraz słuchajcie, przejdziemy do dosyć ważnego miejsca 4. Postaram się trochę kilka rzeczy powiedzieć nowych, których nie mówiliśmy. Natomiast odsyłam od razu do naszych komentarzy poświęconych, bo są chyba 3 już odcinki na temat kredytów i konsumpcyjnych, i hipotecznych, i rynku mieszkań. Natomiast no, mamy informacje za październik, już za listopad, dotyczące no, w sumie czekającego nas załamania sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym, jeżeli chodzi o rok 2024. Już widzimy pierwsze symptomy. My coś takiego mówiliśmy, że nastąpi, no i widzimy, że część przynajmniej tych prognoz się spełnia. Tutaj pytani eksperci z rynku nieruchomości zapowiadają, że w 2024 liczba kredytów hipotecznych na rynku wtórnym spadnie przynajmniej o 50%. I to są takie chyba ostrożnościowe. Dlaczego? No bo w tym momencie popyt na kredyty hipoteczne, na zakup mieszkań na rynku wtórnym, bo mówimy o wtórnym teraz, spadł w październiku o 30%, a dane już za pierwszy tydzień listopada mówią o spadku o 45%.
No i to się będzie pogłębiać. W związku z tym będzie również pogarszać się sprzedaż mieszkań na tym rynku, no bo mniej kredytów, pozostaną tylko zakupy de facto gotówkowe. Już teraz mamy wypowiedzi na przykład z Moskwy, że na rynku tym nieruchomości moskiewskim, na przykład pan Ruslan Syrkow, dyrektor zarządzający takiego dużego biura nieruchomości Metrium, mówi, że liczba transakcji na rynku wtórnym spadła w drugiej połowie października do wartości bliskiej zeru. Także tylko gotówka i tylko gotówkowe. No i teraz ta sytuacja, słuchajcie, nie poprawi się w przyszłym roku. Dlaczego? Dlatego, że no i z czym to jest spowodowane? No oczywiście wzrost głównej stopy procentowej, który zafundował bank centralny. No oczywiście inflacja, ktoś może powiedzieć, tak? No ale tak naprawdę no to inflacja inflacją, natomiast to bank centralny podniósł te stopy i też może okazać się, że to nie jest ostatnia podwyżka, bo mówi się o kolejnej i tu padają, że teraz mamy 15%, tak? A już się mówi o 16-17%. I to nawet jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widzimy, że ta podwyżka nic nie dała, ale to sobie zaraz do tego przejdziemy, albo bardzo mało dała, jeżeli chodzi o inflację. Natomiast no, dosyć mocno zamieszała na rynku nieruchomości. Dlaczego? No dlatego, no, że jeszcze jakiś czas temu stopa główna była 7,5, teraz mamy 15. Kredyty hipoteczne na rynek wtórny są na poziomie 17-18%. No zawsze 3% roku. Co najmniej powyżej. No to te raty komuś poszły w górę, nie? No więc w zależności oczywiście jaki miał tam model tego rozliczania, natomiast no wcześniej czy później zapłaci albo on, albo banki. No i sytuacja robi się o tyle zła, że do tej pory, jeżeli były takie szoki, takie wzrosty, to one trwały najczęściej krótko. Natomiast no tutaj mamy wypowiedzi też rosyjskich ekspertów, którzy zapowiadają, że z tymi wysokimi stawkami zostaniemy przynajmniej do 2025 roku. Tak mówi na przykład Oleg Repczenko, szef Centrum Analitycznego Wskaźniki Rynku Nieruchomości, ponieważ zgodnie ze średnioterminową prognozą Banku Rosji główna stopa procentowa spadnie do 9% dopiero w 2025 roku. To oczywiście ten optymistyczny scenariusz. Ten optymistyczny, tak? Ale wiesz co, tu poruszyłeś jedną rzecz. Skoro większość transakcji będzie realizowana gotówką, to teraz w Rosji zawsze, kiedy były tego typu problemy, przechodziło się do rozliczeń w walucie twardej. Tak. To teraz tak, skoro do tej waluty twardej jest utrudniony dostęp, a jedynie ci, którzy mają kredyty, są w stanie zapłacić w związku z tym w rublach, to i tak jak stado lemmingów będą parli, jeżeli chcą kupić, nie mają innego wyjścia. I jednak w kredyty, bo nie są w stanie zgromadzić takiej puli dolarów, żeby kupić ten lokal, o jaki im chodzi. Więc tu ja bym powiedział, że rodzi się jednak presja na to, że będą szli w kierunku kredytów, albo w ogóle padnie akcja kredytowa tak. I sprzedaż. I idą w kierunku kredytów i mamy drugą bardzo niepokojącą sytuację, ponieważ są tak zwane kredyty preferencyjne i one są udzielane tam powiedzmy rodzinom, wojskowym, no to młode małżeństwa, wojsko i tak dalej. Tak. I tutaj rząd dolał benzyny, ponieważ zwiększył tą kwotę na kredyty te preferencyjne. Tam co prawda nie jest jakoś bardzo dużo, bo on zwiększył o 90 miliardów rubli. No niemniej zwiększył, no i banki oczywiście udzielają te kredyty, przy czym te kredyty dla banków nie są wygodne, oni muszą dopłacać też częściowo do tych niby kredytów. To jest raz, drugi raz, no tam one są jak gdyby ograniczone na marżowości, czyli nie mogą po prostu na nich zarobić za bardzo, więc dla banków nie jest to wygodny produkt i banki chcą w przyszłym roku, żeby tego nie było, czyli żeby się pozbyć tych kredytów preferencyjnych,
Natomiast no jest problem, no bo ludzie w tym momencie nie mogą dostać tego kredytu na wtórny. Mamy spadek w ogóle wniosków, tak jak powiedziałem, o 45% w listopadzie, ale mamy bardzo dużo też odmów, bo został zwiększony po pierwsze ten wkład własny, po drugie w tym momencie mamy problem taki, że są te nowe regulacje banku centralnego, które nakazują właśnie bankom, żeby nie udzielały kredytów, gdzie jest słabe zabezpieczenie lub tego zabezpieczenia nie ma. No i mamy w tym momencie na konsumpcyjnych już odmowy i teraz pojawiają się też na tych zmniejszonych wnioskach również się pojawiają odmowy. I to dużo odmów, tak, powyżej 50%, co jak gdyby pokazuje, że te kredyty na wtórnym, no to wiesz, one zamarną, znaczy no nie będą prawie udzielane, będzie mało ludzi, którzy będą chciało na taki procent, a nawet jak będą chcieli, no to będzie mało tych wniosków rozpatrywanych pozytywnie. A dlaczego teraz mogą chcieć? Bo teraz pojawia się bardzo niebezpieczna sytuacja, że cena na rynku pierwotnym, gdzie nadal, bo kredyty preferencyjne są tylko na rynek pierwotny. Tak, nie możesz kupić oprócz Dalekiego Wschodu i Arktyki de facto, a to są bardzo małe programy, nie możesz wziąć kredytu na rynek wtórny. Jeżeli bierzesz kredyt ten preferencyjny, to tylko na rynek pierwotny. Tak zostało to skonstruowane. Oczywiście miało swój cel, żeby tutaj poprawiać tam budownictwo i tak dalej, nie wiadomo. Ale ma to minus, że teraz masz rozjazd cenowy, czyli cena na rynku pierwotnym potrafi być 50% wyższa niż podobnego mieszkania na rynku wtórnym. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo w tym momencie się okaże, że kompletnie zwrócą swoje preferencje klienci z jednej strony, a z drugiej i tak są siłą wpychani w świat parabanków. Tak. O tym właśnie też mówiliśmy. I jeszcze jest jeden tu haczyk, ponieważ wszystkie programy te preferencyjne kończą się po wyborach prezydenckich, są do połowy 2024. I teraz to jest też taki ostatni moment, dlatego jeszcze właśnie ludzie rzucają się na te preferencyjne, bo za moment może ich nie być, bo po wyborach to nie wiadomo, co będzie w ogóle w Rosji. Więc pójdą do parabanku, żeby wziąć pieniądze na wkład własny, nie będzie tego widać w systemie, żeby tylko wejść w kredyt preferencyjny, dociągnąć do połowy przyszłego roku, a potem jakoś to będzie. Tak. No i dlatego te kredyty dobrze jeszcze schodzą, bo cały czas widzimy, że te preferencyjne nawet wzrosła ich zainteresowanie nimi, pomimo, że te stopy też, bo one są połowę niższe, no ale wyższe niż wcześniej, nie? Znaczy tam czasami też są jeszcze niższe, tak, mamy te 3%, tak, ale to mówię, Arktyka i tam jakieś inne. Natomiast pojawia się jeszcze jeden tutaj problem. Oprócz tego, że ta liczba tych kredytów na wtórnym się zmniejszy i na pierwotnym też, no jeżeli zamkną programy, no to też, ta różnica ceny. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, co jest zabezpieczeniem dla banku, jeżeli ty przychodzisz i bierzesz kredyt, na przykład preferencyjny? Zazwyczaj jest tym zabezpieczeniem sam przedmiot nabycia. Tak. Który jest 50% droższy niż na rynku wtórnym. I teraz wyobraź sobie, że bank chce odzyskać swoje zabezpieczenie. Znaczy odzyskać pieniądze, pozbywając się zabezpieczenia. No gdzie to dzień sprzeda? dobry wystawia to na rynek wtórny już wtedy, a nie na pierwotny. Na rynku wtórnym, tak? I na dzień dobry no i są tutaj połowę już się wartości mówi, że w plecy. 2024 na rynku jeszcze na tym wtórnym, oprócz ludności pojawią się banki, bo część z nich będzie musiała te zabezpieczenia w postaci mieszkań upłynnić. Czyli będzie presja na obniżenie cen mieszkań. Tak. A z drugiej strony masz inflację, czyli to będzie jakaś taka, wiesz, wypadkowa, tak? Że Bardzo z jednej dziwne strony, nożyce. że z jednej strony chcesz to sprzedać i bank próbuje to upłynnić, ale już na samym starcie może być stratny bank, nie? Czyli dajesz zabezpieczenie, no ale to zabezpieczenie w tym momencie nie jest warte tyle, ile dajesz. Poczekaj, dla mnie to jest okazja dla takich bardzo cwanych, powiedziałbym, że mafijnych spekulantów,
którzy dogadają się z bankami, bo banki będą musiały coś z tym zrobić, więc wygenerują sobie odpowiednią stratę, sprzedadzą to do nowych firm, funduszy, które skupią to wszystko, żeby z czasem kiedyś, jak się sytuacja odwróci, sprzedać je z zyskiem, który nadrobi to, co jest. Jak się odwróci, nie wiadomo co będzie, no to wiesz, to wchodzimy w taki dosyć To już gdybanie jest, ale... trudny, tak, trudny rynek, nie? Natomiast no, to jest nieuniknione. Nieuniknione jest, że przy tak wysokich stopach część zabezpieczeń będzie musiała być sprzedana na rynku, no bo no, część ludzi po prostu nie wydoli, tak, spłacanie tych kredytów. Część będzie miała jakąś sytuację też losową, a więc no banki na pewno się pojawią jako sprzedający w 2024 już. Co będzie właśnie dodatkową presją tą cenową, żeby obniżać ceny, a z drugiej strony oczywiście inflacja, tak, i wzrosty kosztów, bo coraz drożej się buduje w budownictwie. No i teraz oczywiście co rząd robi? Co rząd robi? Bo rząd też ma pomysł, nie? Bo on zauważył, że jest źle, bo bank centralny tam krzyczał, jest źle. No i rząd będzie nakazywał czy zabraniał? Zakazywał czy zabraniał? Nakazywał czy zabraniał? Może nakazać w sumie podjąć to takie i takie... Aha, wash and go. Dobra, mów dalej. Uruchomił Federalną Służbę Antymonopolową, która nakazuje lub zakazuje podniesienia cen i sprawdza ceny deweloperów na rynku pierwotnym, bo one są za wysokie. Nie jest problem, rozumiesz? No tak. Czy takie rosyjskie myślenie, nie? Czyli teraz tak, gdzie jest problem? Nie problem jest w tej układance, którą przedstawiliśmy, tylko problem jest, że źli deweloperzy próbują wykorzystać sytuację i ponieważ jeszcze jest to pół roku, no to próbują się tutaj dorobić i podnoszą te ceny na rynku pierwotnym według rządu. Bo przecież te ceny nie mają żadnego związku z poziomem inflacji, z oprocentowaniem kredytów, które wzięli na zbudowanie tych mieszkań. Tak, nie. Że powinny być tyle samo, co oczywiście 2 lata temu. No, skoro oczywiście. Kierowcy karetek przez 9 lat nie mieli podnoszonych pensji. Tak, od 2014 mogą pracować za 112 rubli, no to deweloperzy czemu nie? A jest bardzo słuszne oburzenie. Ja się pod tym podpisuję. No, więc można? Można. I oczywiście, no to wiesz, no to dla takiego zjadacza chleba w Rosji, no to rząd robi słusznie, nie? Oczywiście, dba o nas. Tak, no bo przecież tu wiadomo, że oni się dorabiają tutaj, a wiadomo, że te ceny są specjalnie zawyżane. Zawsze na szczęście można liczyć na czujność rewolucyjną strażników gospodarki. Tak, a natomiast wiesz co, dosyć dużo, bo tam mamy teraz takie 2 służby, są teraz kluczowe. Rosfin Monitoring i komisarze walutowi i druga to jest właśnie urząd antymonopolowy, bo urząd antymonopolowy teraz sprawdza i reguluje ceny. Czy nie ma zmowy cenowej, tak, czy ceny nie są za wysokie, sprawdza ceny paliw, ostatnio sprawdzał teraz ceny mieszkań, ceny kurczaków sprawdzał, przecież tutaj rozmawiał z firmami drobiarskimi, że te ceny za bardzo zawyża, nie? I groził karami. Więc wiesz, no, ja w tym widzę ojcowską troskę i wręcz ojcowską rękę samego prezydenta. No, może tak być. Ale coraz, wiesz, wcześniej to był taki urzędnik, ten, nie wiem, jakiś antymonopolowy, nikt się nim nie przejmował, a teraz on taką władzę ma. Tak, bo to tak naprawdę dla niektórych firm być lub nie być może być, a więc wiesz. Jak na przykład przyjdzie i powie, nie, no musicie obniżyć tą cenę o 15%, nie? No, bo tutaj widziałem, konkurencja ma taniej i tak mi wyszło, bo mi zapłacili. I skoro przekonali mnie. Władza ludu pełną gębą. Tak. Słuchajcie, przechodzimy do miejsca trzeciego. No, zapowiadany Gazprom, który będzie musiał płacić dodatkowy podatek od wydobycia minerałów i kondensatu i gazu w 2024 roku.
Czyli taki podatek kopalniany, jak u nas się kiedyś pojawił. Znaczy on już płaci, ale teraz będzie więcej płacił. Teraz zgadnij, jakie jest uzasadnienie. Też jest zabawne. Dlaczego oni mają płacić? Chodzi o ingerencję w strukturę matki ziemi, eksploatację tego, czy jak? Nie. Już tak nawet tak nie kombinują, wiesz, już jest tak proste, są informacje, żeby też zrozumieli tutaj Rosjanie, tak? Więc Gazprom musi płacić więcej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj te wpływy muszą pokryć zwiększony tłumik, bo przypomnijmy, że od 1 października, tak naprawdę od listopada, no bo tam od października jest to naliczane, został przywrócony tłumik paliwowy. No i teraz władza nie miała skąd znaleźć tych pieniędzy na przywrócony tłumik, no i oficjalnie powiedziała, że te pieniądze się znalazły w Gazpromie. Wiesz, ja wpadłem, to zostałem przytłoczony tą myślą, bo generalnie rzecz biorąc wygląda to tak. Oni oprócz tłumika paliwowego dla tych, którzy poruszają się samochodami i tak dalej, to jeszcze mieli dopłaty do ogrzewania gazowego, jeżeli ktoś takowe miał i używał. To nazwijmy to tłumikiem z kolei gazowym. I tu były problemy. Więc teraz tak, nie mamy pieniędzy na to, żeby dopłacać ludności, co powoduje, że ludność źle patrzy na władzę. Więc należy te pieniądze gdzieś znaleźć. A skoro tym, który dostaje te pieniądze bezpośrednio, jest ta firma typu Gazprom, no to jak dostają je tutaj do lewej kieszeni, to na koniec roku albo i w trakcie my weźmy im to z prawej kieszeni. I będzie to przelewanie. To jest wyjaśnienie. Zastępcy szefa ministra finansów Aleksiej Sazanow powiedział, że podwyższenie podatków od wydobycia minerałów, od kondensatu gazowego Gazpromu zrekompensuje budżetowi płatności tłumiące dla koncertów naftowych. Wiesz, bo oni się nie tylko zrzucą na siebie, na ten Gazprom Nieft, nie? Tylko też na innych. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Czyli teraz mniejsze firmy mają... Nagle postawa myślę, taka obywatelska. Tak, ale będzie wysyp mniejszych firm, które nagle będą wydobywać, bo one nie będą tym objęte. Tak, no bo one oczywiście jest tam kwestia wielkości. Rosniefti też dostał, bo to nie jest tylko tak, że Gazprom, inni też, ale ci duzi, to prawda. No i tutaj są różne szacunki, bo niektórzy mówią, że to będzie ich kosztować miesięcznie tak 35 miliardów. Niektórzy mówią o tym, że za cały 2025 rok, a dlaczego 5? Dlatego, że tam zakłada się trochę zwiększone wtedy ilości produkcji, że powiedzmy powrócą do tych produkcji, moim zdaniem nie powrócą, no ale powiedzmy nawet do biliona rubli rocznie. Niech będzie to 600-700 miliardów, tak? A w tym momencie, jeżeli popatrzymy na rok 2023, to mniej więcej 600-700 miliardów rubli to będzie zysk Gazpromu, ale tylko dlatego, że ma ten Gazprom Nieft. Czyli w tym momencie wszystko wskazuje, że ten podatek ich wyzeruje. Tak. Piękna rzecz. Jeżeli gdziekolwiek były próby notowania spółek związanych z Gazpromem na giełdach, to właśnie zaczynają zaliczać zjazd. No i wiesz, oczywiście zobaczymy, jak to dalej będzie, no ale to jest takie, bo to Gazprom sobie pewnie jakoś poradzi, natomiast no teraz może zapomnieć o jakichś inwestycjach, wiesz, no teraz mówiłem, że będzie musiał przejść restrukturyzację, no to teraz jeszcze bardziej będzie musiał tą przejść restrukturyzację, no i teraz ma problem, bo jeszcze oczywiście rząd narzuca mu ten programy gazyfikacji. Teraz jest nowy program gazyfikacji od 2026 roku. Ciekawe, skąd te nakłady kapeksowe wezmą, bo muszą Daleki Wschód teraz będą gazyfikować, czyli po Kamczatce, Jakucji, co prawda jeszcze tam tego nie skończyli, ale Putin już zapowiedział, że 2026-2028 Gazprom będzie gazyfikował Daleki Wschód. No,
No tam pytanie w ogóle, co tam jest gazyfikowe, no ale okej. Przy tych odległościach, jakie trzeba pokonać, by przerzucić ten gaz odpowiednimi gazociągami, żeby zaopatrzyć te kolejne miejscowości, regiony. Panie. To nie będzie niewykonalne, znaczy moim zdaniem, no ale wiesz, no ale może pochłonąć, wiesz, bo jakieś tam studium, projekt, plany, no coś trzeba będzie przygotować, przynajmniej dla tej władzy. No to też kosztuje, nie? To, że potem się tego nie wykona, no to jest inna sprawa, tak? Natomiast no, pewne nakłady pewnie będą musieli ponieść. No nie wygląda, słuchajcie, sytuacja obecnie Gazpromu dobrze. Co prawda oni cały czas żyją jak gdyby chyba jakimś takim mitem przyszłości, bo tam mówią, że dostarczają do Europy, tam do wielu krajów, co nie chcieli tego rosyjskiego gazu, a biorą ten gaz. No to są zapowiedzi, że być może w przyszłym roku już Unia Europejska nie będzie brała gazu, prawdopodobnie rozmawia się o LNG, cały czas tylko tak naprawdę przez Węgry i Austrię de facto ten gaz leci tą drużbą. No ale to oczywiście tam jeszcze ktoś się podłącza. Ukraina, no tak, ale tak, Ukraina tą umowę chce zakończyć, tak? Tak, ale na koniec 2024, tak? Jeżeli oni zakończą, no to czym prześlą, nie? No to wiadomo, że będzie koniec. No szkoda, że wie, że ta umowa się nie kończy powiedzmy jakoś wcześniej, nie? No bo wtedy ta sytuacja byłaby jeszcze prostsza. No ale nie zazdroszczę w tej chwili menedżerom Gazpromu, bo zawsze mogą być oskarżeni o sianie defetyzmu, o nie, no Miller sabotaż i tak dalej. Że jest wszystko bardzo dobrze, jest świetnie, jest w ogóle jest super. Jest bardzo zadowolony i on nie widzi żadnych. Wykazał taką postawę właściwą, którą powinien wykazać. Jeżeli nie chce, żeby... To Siergiej Miller może i przeżyje, ale czy firma przeżyje, to druga sprawa. No to wiesz, to... Nie, no firma pewnie przeżyje, no jednak trudno mi sobie to wyobrazić, ale no wszystko można sobie... Patrząc na Rosję, to wszystko sobie można wyobrazić. Wielki kraj, wielka W żadnym kraju nie ma chyba takiego pomysłu, żeby zarzynać swoje najlepsze firmy, no bo to jest zarżnięcie tak, tych firm, tak, tymi podatkami, żeby w tym momencie, znaczy wiesz, no może się okazać, że wiesz, że po wyborach prezydenckich znowu się coś pojawi, co odkręci, nie, na przykład ten podatek. Bo tak też mieliśmy, nie? Że tam Gazprom jakby miał za mało, zaczął się skarżyć, to tam zawiesili na przykład, nie? Ale to generalnie traktujmy to takie zjawisko janosikowego w tym momencie, na potrzeby miłościwie panującego, który chce panować dalej i pokazywać, jak bardzo sprzyja zwykłym Rosjanom. No, tak. Ale po wyborach wszystko się może zmienić. Tak, bo my mówimy, słuchajcie, pamiętajcie, że wiele rzeczy po wyborach w Rosji się zmieni. Nie, bo to nie tylko tam, u nas ceny paliwa też się zmieniły. To nie znaczy, że jakiś reżim się jakoś teraz specjalnie próbuje starać, no ale jednak no przed wyborami ludzi nie trzeba irytować, denerwować, tak, a po wyborach to już wszystko jedno będzie. To idźmy do punktu 2. Przynajmniej ten spektakl chodzi o to, żeby on się jakoś godnie odbył i oczywiście tutaj dobrze by było, jeżeli Rosjanie by oczywiście mieli jakieś zwycięstwo na froncie. No i teraz przechodzimy do miejsca drugiego, bo Miedwiediew aktualizuje liczbę poborowych, no i na liczniku 2023 roku ma już 410 000 osób, tak, przynajmniej podał tak podczas spotkania z personelem wojskowym na poligonie Alabino. A to jest ten poligon, na którym robiony jest tak zwany słynny na świat cały biatlon czołgowy, który często pokazuje, jak bardzo, nie do końca bardzo fajnym sprzętem są rosyjskie czołgi, wozy bojowe i tym podobne, bo słabo im idzie z realizacją, aczkolwiek zawsze na koniec wygrywają Rosjanie. No tam, wiesz, konkurują z podobnymi, więc... Na swoim sprzęcie dają Kazachom, Wenezuelczykom, tylko Chińczycy mają swój własny sprzęt. No ale to wiesz, jednak zbliżony. Zbliżony, tak. Dokładnie, oni tam to, co powstało na bazie T-72, to dopuścili, ale generalnie rzecz biorąc, to
ciągle Chińczykom nie udaje się przebić, a podobno mają tyle fajnej już nowoczesnej elektroniki do tego wszystkiego, więc też to jest zastanawiające, czy ktoś im nie pomaga w tym, żeby nie wygrywali, czy rzeczywiście ten sprzęt dalej nie jest taki, jakby chcieli, żeby był. Chińczycy. Słuchaj, natomiast jak ty to skomentujesz, tak? Tą liczbę, którą podają. Wiesz, patrząc na to, ile wcielili ochotników, mobików i wszystkiego, że to jest 410 000, przy tej selektywnej mobilizacji częściowej to jest i tak więcej niż się spodziewaliśmy, że im się uda z jednej strony, z drugiej mniej niż Rosjanie mieli w planach. I teraz tak, patrząc tylko wiesz, na pamiętajmy liczbę o jednej rzeczy, strat, bo też się dużo mówi o tym, że no po marcu będzie, jeżeli się nic nie zmieni, no że będzie następna fala. Nawet nie to, że będzie jakaś oficjalna ta mobilizacja, tylko po prostu przykręcą już tak na maksa śrubę. Jak do tej pory w zeszłym roku na przykład nie brali z Petersburga i z Moskwy, nie? W tym roku biorą z Petersburga i Moskwy w tej częściowej mobilizacji, bo ona jest, pamiętajmy, że nadal jest, tak, bo rozkaz nie został, ten dekret nie został uchylony, tylko ona jest tak zwana częściowa i wybiórcza, czyli sobie tak jak chcą mobilizują. I widać, że no w tym momencie trochę, ja mówiłem wczoraj, jest taki podział ekonomiczny, czyli tych, co stać się, żeby wykupić się z tego wojska, to nie idą, a tych, którzy nie stać, czyli migranci, bezrobotni, no jakieś osoby, na których jest komornik, nie? Ale to jakbyś czytał opisy branki carskiej z XIX wieku. Tak. Kto się nie wykupi, ten idzie i dupi. No ale tak jest. Natomiast wiesz, no mówi się, że w przyszłym roku już to będzie zupełnie powszechne, czyli zaczną brać również tych, którzy nie chcą. Znaczy nie chcą i chcą się wykupić, ale już jak gdyby przykręci się tą śrubę. No ale patrzmy, ilu zostało wyłączonych. Żeby zbudować tak zwaną przewagę, no bo cały czas jak gdyby oni uzupełniają swoje straty, ale nie mają tej przewagi, która da im na froncie, nie wiem, 4-5-krotną na jakimś kierunku przewagę, która gdzieś tam tych Ukraińców powiedzmy zmiecie. Natomiast no cały czas zapominamy chyba o tym sprzęcie, bo ja cały czas nie widzę tego, żeby to, znaczy żeby można było dostarczyć taką ilość sprzętu. A dlaczego? Dlatego, że Rosjanie, wbrew temu, co u nas się niektórzy mówią, przecież przez te 2 lata nie powstała ani jedna nowa fabryka, jeżeli chodzi o uzbrojenie. A zlikwidowana fabryka czołgów albo zakład remontowy nie został ale nawet nie jest rewitalizowany. Ale nawet zrewitalizowany, żeby wrócił tak. do tego, co no bo było. Mieli przecież te, które polikwidowali, mogli, prawda, nie? Tak. Mogliby je teoretycznie odpalić od nowa, ale się nie da, więc nie ma tego. A więc oni jadą na tym, co było, no dosypując ludzi i jak gdyby w stylu pracujemy kiedyś na jedną zmianę, to teraz na 2 zmiany, 2 razy 12, nie? I to niby będziemy 2 razy więcej produkować. Koniec końców okazuje się, że często mniej produkują niż wcześniej na tej jednej zmianie, to różnie ale bywa. koszty mają większe. No bo ale koszty mają więcej i często na papierze to wychodzi, potem to wraca, trzeba to remontować. Wydłużają się na pewno te czasy dostawy, z tym jest problem, dlatego wielokrotnie mówiłem, że Rosjanie potrzebują rozejmu, żeby rozładować sobie ten korek w przemyśle, bo oni nie są w stanie, wiesz, tego wszystkiego zgrać, im się to wszystko korkuje, bo oni czekają często na przykład kilka miesięcy na jakieś komponenty i nie mogą na przykład tego czołgu do końca złożyć, bo czegoś im brakuje, a brakuje im, bo jakaś tam fabryka ma i tyle zamówień pod korek, że ona dopiero im to dostarczy właśnie za te 3 miesiące. No i co nam zrobisz? Ale dodajmy do tego jeszcze inne zjawiska. Po pierwsze, w wojsku to się zawsze nazywało tak zwany nawis remontowy. Ciągle się kumulowało coraz więcej i że czeka na te remonty i czeka. A ponadto popularna w postradzieckiej rzeczywistości rzecz, jaką jest awaryjność. Czyli jak kupujesz, nawet tutaj u nas, masz jakiś sprzęt typu Staliniec, DT, spychacze starego typu, które są odporne na wszystko.
i pójdzie ci uszczelniacz, czyli rodzaj uszczelki gdzieś tam w odpowiednim miejscu, to kupujesz 5 kompletów, bo z 5 kompletów uda ci się ostatecznie skompletować sprawny jeden w porywach do 2. I to cały czas też ma miejsce u Rosjan obecnie, więc nawet zamawiając odpowiednią ilość sprzętu, muszą zamawiać tego jeszcze więcej, więc tamta fabryka może nie wyrabiać się z tym, albo próbuje więcej i jeszcze jej bardziej spada jakość, to przychodzi, a i tak da się z tego skompletować tylko tyle i nie więcej. Ponadto nie mówimy u Rosjan w tej chwili o produkcji czołgów, bo tutaj się pomyliło nawet francuskie Le Monde, tylko o uzysku. O uzysku. Bo ten uzysk oznacza częściowo produkcja, częściowo remont, częściowo tylko te sprzęty wyjęte z głębokiego składowania przechodzą remont konserwacyjny, żeby się nadawały do użycia w ogóle, oraz remonty tego, co trafiło z pola walki, postrzelane, podbite, jak to często mówi Marek. A jeszcze powiedz, dlaczego oni remontują, a nie produkują? Bo to jest ciekawe. Na przykład produkcja nowa wymaga nowych luf armatnich do czołgu, a proces produkcji obejmuje około roku czasu, żeby taka lufa mogła powstać, bo jest tam leżakowanie, odpowiednie rozprężanie się tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. 2. Silniki. Mają duże braki, jeśli chodzi o silniki. Te, które są nowsze, i nawet jak jest film pokazany z jakiejś tam zakładu remontu czołgów pod Petersburgiem, że wymieniają silnik starego typu na nowy, co wymaga wielkich przeróbek, to i tak tych silników nie mają nowych, tylko one są wyjęte z maszyn, które już w innym zakresie były nie do uratowania, ale silnik się jeszcze nadawał. Kanibalizacja wielopoziomowa tego, co jest na polu walki, tego, co jest na zapleczu, na składach magazynowych, cały czas to działa, ale jest jeszcze siłą rzeczy i wyciągając co się da oraz modernizując kadłuby sprzętu, który jeszcze pamięta Związek Radziecki, w przyszłym roku mają potencjał na wzrost z tych 600 w skali roku do może nawet 1000, ale potem już nie będzie czego. Potem już nie będzie czego w ten sposób modernizować i robić ten uzysk sprzętowy. A stracili, w zależności od źródeł, należy przyjąć między 2,5 a 3,5 tysiąca czołgów Rosjanie w tej wojnie. Znaczy ja nie wierzę w ten 1000, to od razu powiem. No wiesz, ale tak. To pokazuje teoria. Rosyjskie źródła, tak. Tak, ale nie, tutaj jeszcze ekspertów w to wierzę. Pod warunkiem jednym. Części w dużej mierze z Korei Północnej. Bo to wtedy jeszcze wpłynie na te czołgi T-62. Miały z Birmy, ale nie pójdą, bo teraz wszystko jest wstrzymane z Birmy. No, to bardzo dobrze. A Korea Północna nie. No mają wojnę domową. Znowu zaczęli się naprawiać w Birmie, bo tam jest dosyć hermetyczny kraj, jeśli chodzi o wypływ informacji. Nie, tam mają przy granicy chińskiej armię wyzwoleńczą i tam już zajęła sporą część terenu. U nas jakoś to się nie przebija. No właśnie. Bo wiadomo, że tam Palestyna lepiej. No i rząd strasznie spękał, ta junta, i wszystko jest. Nic nie wolno wywozić. Jakby się tak głębiej zastanowić, to w jakiś sposób chyba gdzieś się musieli z kimś skontaktować ci rebelianci, że dostali takie wsparcie, które pozwoliło im tak rozwinąć działania ofensywne. Zobaczymy, tak, bo tam jakieś dosyć duże sukcesy odnoszą. Ja akurat nie jestem wojskowym, żeby, no ale tyle, co przynajmniej czytam tą południową prasę właśnie z Tajlandii, czy no to tam bardziej na ten temat informują. No sytuacja robi się taka ciekawa, tak, jeżeli chodzi o tą część, a to jak gdyby w przypadku Birmy to tak standardowo, nie? Tak, Myanmar ma to do siebie, że lubi co jakiś czas się kotłować wewnętrznie. Mają długą tradycję w tym zakresie. No ale jakieś fakty związane ze współpracą z Koreą Północną i tym, co można stamtąd uzyskać, są, i w obszarze prostych silników, które wytrzymają tyle, co trzeba, żeby ten sprzęt zajechał na front i chwilę na nim pojeździł, mogą dać radę i wtedy mogą się zbliżyć do wartości tej górnej opisanej, ale pamiętajmy, to nie jest produkcja, to jest uzysk sumaryczny ze wszystkich możliwych źródeł i sposobów pozyskiwania. Tak, a ja chciałem jeszcze powiedzieć, dlaczego nie produkują. Bo remontują. Tak, czołgi T-90 powstają, TM, poprzez modernizację starych kadłubów T-90A. Tak.
Czyli nie produkują, bo tam, gdzie mieliby produkować, remontują w tym czasie, więc nie mogą produkować nowych, co wbrew pozorom powoduje problemy, bo to, co Maciek powiedział, my sobie załatamy i uzupełnimy te straty z frontu, ale do przodu na najbliższe lata nie mamy, co jak gdyby przeczy trochę tym wszystkim ekspertom, którzy mówią, że oni tak łatwo się odbudują. No jeżeli teraz nie będą produkować nowych podzespołów i nowych elementów, tylko będą ciągle robili odzysk, to jak powiedzmy za kilka lat mają mieć te nowe? Nie? No, to tak się nie da trochę. A mają tylko tu powiedzmy jedną tą fabrykę. I zwróćmy uwagę, że co chwilę urealniają co mają się... produkować? Te 54 nie wyprodukują, tak? Bo już też nie mogą tylko 90 produkować, a w 90 robią odzysk. No to gdzie mają to? Są jeszcze poza czołgami bojowe wozy piechoty i tym podobne. I co chwilę się urealniają dane o tym, jakiego rodzaju to będzie sprzęt przyszłościowy bo chodzi o to, żeby zmniejszyć poziom komplikacji i zamiast tego, co było prezentowane przez ostatnie lata wraz z czołgami T-14 Armata, bumerangi i tym podobne, albo ciężkie bojowe wozy piechoty opracowane na podwoziu T-14 i stopniowo ze wszystkiego się wycofują. Wracają do tego, co jeszcze mają w oparciu o już mocno przerobione podwozie BMP-3, ale nie dają rady tylko na tym się oprzeć i również jakieś tam tłuczenie cały czas BMP-2, czy przerabiają już ze staroci BMP-1 cokolwiek, co się da, żeby w ogóle miało co trafiać na front, a improwizacje różnego rodzaju, tak zwane technikale, jakie się pojawiają w oparciu o najpowszechniej występujący transporter, jaki jest MTLB, to już można w sumie zrobić z tego film o Frankensteinach tego typu, jakie tam ćwiczą. I do przodu w tej chwili nie są w stanie nic robić tu i teraz i ta ich armia pod tym względem kanibalizuje sama siebie cały czas i w najbliższych latach to chyba nie ulegnie zmianie. No tylko tam jest problem, że nie mają pomysłu co dalej, no bo ja wczoraj mówiłem, skończy się wojna i co dalej? Zatrzymać przemysł który będzie ciężko. Cały czas próbować coś produkować i się zbroić też ciężko, nie? To są bardzo trudny okres moim zdaniem przed Rosją. Z punktu widzenia ekonomicznego ta zapaść jak gdyby jest w mojej ocenie nieunikniona. Do tego dodajmy, że ci, którzy wrócą z frontu, jak się ta wojna w Rosji zakończy, w wielkiej ilości zasilą ze względu na brak pracy szeregi zorganizowanej przestępczości rosyjskiej i to dopiero ci, co są teraz w mniejszej ilości, a jak będzie powszechne zakończenie wojny, to dopiero zasilą. Teraz przejdziemy sobie do miejsca pierwszego, bo na miejscu pierwszym jest inflacja, która chyba przyspiesza. Tak przynajmniej wskazują dane oficjalne, dane Rossstatu. Te dane Rossstatu są wiadomo, że rzetelne i z dokładnych, rzetelnych wyliczeń Rossstatu wynika, że ceny konsumpcyjne w październiku wzrosły o 0,83 wobec 0,87 we wrześniu. To znaczy oni mierzą, tak żebyście zrozumieli, miesiąc do miesiąca. Czyli w październiku ceny wzrosły w stosunku do września o 0,83. Czyli nie jest źle. Natomiast jeżeli spojrzymy na liderów, to okazuje się, że w miesiąc pomidory podrożały o 30%. Tutaj mamy, tak jak Rosstat wymienia, czosnek 8,5, banany zdrożały, pomarańcze. I też wymienia, okazało się, że jaja też zdrożały. To sporo zdrożały. Jajka się kupuje na sztuki w tej chwili, a nie na całe wytłoczenie. Nie, teraz będzie specjalna ustawa. Teraz będzie specjalna ustawa, ponieważ część producentów zaczęła robić opakowania, na przykład, że zamiast 10 masz 9 i masz 5 lub 5. To teraz nie będzie można i będziesz mógł tylko produkować i sprzedawać jajka tylko 10. I jest specjalna już ustawa i norma już jest specjalna dla opakowań, znaczy tworzy się, jeszcze ona nie jest do końca tak zwany zrobiona. Tak, i jeżeli nie będziesz spełniał normy, to oczywiście kary, bo okazało się, że sporo producentów zaczęło robić
na przykład opakowania po 8 jajek, nie? I sprzedawali, a wiadomo, że to jest tak, i na przykład mleko było 0,9, nie, a nie litr i tak dalej, to teraz nie możesz. Ale to nie jest zjawisko, które występuje tylko w Rosji, bo u nas też to było. Zamiast 400 gram śmietany jest 320, zamiast osełka masła, która kiedyś miała, przepraszam, kostka 250 gram, to teraz są 200, a nawet widziałem 175 gram, ale wzrokowo nie różnią się praktycznie od siebie. Nie? No i w Rosji jest tak samo i tutaj władza dba o społeczeństwo i zakaz będzie, ale żeby ten zakaz wprowadzić, no to trzeba się do czegoś odnieść. No więc stworzono specjalną normę, która mówi dokładnie, jakie produkty pierwszej potrzeby, w jakich opakowaniach mogą występować. Nie? Ale wiesz, może ja jestem słabym matematykiem, bo jestem głównie humanistą, ale zadam takie pytanie. Jeśli w jednym miesiącu coś podrożało o, załóżmy, 1%, to w nowym miesiącu, jak ktoś mówi, że podrożało coś o 1%, to już na dzień dobry kłamie, bo powinna być nowa baza, która obejmuje co do wartości pojęcie już nie 100% z poprzedniego miesiąca, no, tylko składowany. 100, dokładnie, 100% składany i ta nowa baza jest większa. Więc mówię składowany. Więc podawanie, że coś wzrosło o tyle względem tego miesiąca, jeżeli nie wiadomo, jaki jest model podawania, zakładam, że właśnie taki, pomijający zjawisko procentu składanego, żeby oszukać tych, którzy to czytają. Więc realny wzrost też jest większy. No tak, no bo to masz 0,83, tak. No tak. Natomiast no tutaj co jeszcze zdrożało według Rostatu? No te jaja 13% i to w samym październiku, a w ujęciu rocznym 24%. Ja sobie sprawdziłem, bo ja lubię sobie tam sprawdzać od jakiegoś czasu i są takie porównywarki cen. No i też można zobaczyć tam w tych internetowych, no ale też w takich zwykłych, powiedzmy, sklepach i dyskontach, ile w zeszłym roku to kosztowało, ile w tym roku. No i mi wychodzi, że jaja o 40% rok do roku. No ale wiadomo, że Rostat ma lepsze, bardziej regularne jaja niż ja tutaj biorę i uśrednia te jaja i im wychodzą lepsze. A więc im, znaczy niższe, mniejsze, tak? Bo im wychodzi tylko rok do roku 24%. I to jest ciekawe, bo jak brałem też ceny kurczaka, no to mi wychodziło często 70%, a u nich tylko 23%, nie? Bo oni mieli tak z różnych tych regionów pewnie i zawsze był jakiś region, że tam te kurczaki trochę mniej zdrożały. Bo albo wieprzowina mniej, bo sobie brali na przykład jakiś muzułmański region, to tam statystyki im tam lepiej trochę. Nauka radziecka zna różne metody działania. Tutaj zna, natomiast co jeszcze zdrożało? No problem jest z taksówkami i tutaj Rostat też nic nie jest w stanie poradzić, bo okazuje się, że na przykład, chociaż inaczej też podaje, no ale powiedzmy w Moskwie jeszcze w zeszłym roku, na początku nawet tego roku taksówka powiedzmy kosztowała przykładowo za jakiś tam odcinek 500-600 rubli, teraz kosztuje 1000 rubli. No ale to w Moskwie, wiadomo, że w Moskwie wszystko szybciej, szybko więcej, no to inflacja też wyższa, nie? A to dodatkowe pytanie moje się pojawia takie. Czy coś przypadkiem nie spadło, bo Rosjanie nie mogą mówić tylko o tym, co się rośnie. To nie, no staniało. Znaczy, lokomotywy? Tak, jeszcze zdrożały, podróże lotnicze zdrożały. Nie? O 11%, tak mniej ja więcej. Chyba nawet za te, nie wiadomo, gdyby mi płacili za latanie w tej chwili rosyjskimi liniami, to wolałbym do nich nie wsiadać. I metro co ciekawe zdrożało, bo metro rzadko drożeje. A to jest coś ważnego. Oni nie lubią podnosić tej ceny metra, ale zdrożało o 7%, ponad 7,2%. A to jest rzadkość. Wyżej niż ta oficjalna inflacja, bo oficjalna teraz rok do roku Rostat zmierzył jest 6,7 i przyspieszyła. Jeszcze miesiąc temu było 6%, a teraz rok do roku jest 6,7. No i tutaj eksperci mówią, że ona będzie prawdopodobnie na koniec idealnie Rostat zmierzy, że będzie 7,5, bo tak podawała prognoza rządowa, że będzie 7,5 i Rostat, tam są tacy specjaliści, że wiesz, że oni tak będą to mierzyć i wyjdzie dokładnie tyle samo, podobno. Pełen szacunek dla takich specjalistów. Ale pytałeś się, co staniało. I tak, ziemniaki staniały. Znaczy nie rok do roku, żeby było jasne, bo tak to zdrożały, ale miesiąc do miesiąca 9%, kapusta 7%, cebula jeszcze powiedz. 6% i jabłka. A cebula?
W październiku. Cebula nie, cebula akurat w tej samej cenie. To teraz ja przypomnę, o czym mówiliśmy rok temu, że Rosjanie zapewne znowu postawią na produkcję na przydomowych działeczkach tych, kto ma właśnie ziemniaczków, kapusty, cebuli, bo dzięki temu zawsze da się Rosjaninowi przeżyć. Więc jeżeli wszyscy zaczęli te rzeczy produkować i sprzedawać, to też mogło spłynąć na spadek tych cen. No nie. Nie, no spadło, bo po prostu zbiory były, nie? We wrześniu jeszcze, wiesz. Oczywiście. Teraz mamy to dane za październik, tak? A więc ziemniaki jak zebrali tam, nie? No to zanim to trafiło, nie? No to tam miesiąc upłynął. Natomiast już widać na pomidorach, pomidory wzrosło o 30%, no to bo problem w Rosji jest tak, że jeżeli chodzi o świeże warzywa, to oni mają problemy z chłodniami, okazuje się. Wrócą do kopcowania. Co? Wrócą do kopcowania. Do kopcowania, no ziemniaków chyba nie da się, nie? Ziemniaki się przechowuje w kopcach, pomidorów się nie da. Mówię, pomidorów się nie da, ale natomiast ziemniaki się da, dlatego ziemniaki marchewkę też się da będzie można w kopcach. No i nie trzeba chłodni, tak? Aż ten, nie? Tak. Specjalnych, no bo wiesz, no bo tutaj chodzi o to, że są właśnie warzywa, tu nie chodzi o to, żeby było zimno, tylko chodzi o to, żeby też nie przemrozić, tak? Więc też wiadomo. Przemrożone Natomiast ziemniaki... pytasz się, co jeszcze staniało. Tutaj cię pewnie zainteresuje. Ceny na Bliski Wschód. Wycieczek staniały. Wycieczek. Tak, do Egiptu na przykład 12%. No to na Kaukazie 6% wycieczki. Na Krym też 12,5% jest taniej. Na Krym powinny być największe spadki. Co? Ale generalnie to są wycieczki w rejony, gdzie są punkty zapalne świata w tej chwili. Tak i one staniały. No i Rostat podaje, że tak, żeby nie było, że tak nie. Pełna uczciwość. I lokomotyw nie ma. Jak pytacie o lokomotywy, to lokomotyw nie ma w tym zestawieniu. Też szukałem i nie wiem. Kiedyś były, a teraz nie widzę tych lokomotywów. A jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajmy, że przemarznięte ziemniaki to już jest jak gdyby połowa drogi do wyprodukowania samogonu, więc tutaj może być też akt sabotażu, żeby przemarzły. A szczególnie, że od stycznia ceny mocnych alkoholów akcyza idzie w górę, więc wciąż oczekiwane są spadki cen kawioru, bo miały być, ale nie ma jeszcze. Ale już rybacy mają mniej podobno w skupie, czy tam w tej sprzedaży, nie? Ale jeszcze detaliczne się nie przełożyło. No ale czekamy, żeby ten kawior staniał. Tutaj takie pytanie padło, to nie to, żebym to ja mówił, więc się też podeprę, czasami będę się podpierał jeszcze dzisiaj jakimś rosyjskim autorytetem. I tutaj zwróciliśmy się z pytaniem do głównego badacza Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk, doktora nauk ekonomicznych Igora Nikołajewa. Czego możemy się spodziewać po inflacji do końca roku? Poczekaj, ceny jeszcze wzrosną, odpowiada ekspert. Według danych Rostatu w ujęciu rocznym inflacja rośnie z miesiąca na miesiąc i najprawdopodobniej do końca grudnia będzie ona idealnie 7,5%, jak wskazano w oficjalnej prognozie rządu. W końcu w Rostat pracują specjaliści. No, trudno panu Nikołajowi nie odmówić tutaj racji. Zwykła podwyżka, dalej mówi, zwykła podwyżka głównej stopy procentowej nie jest w stanie zdusić inflacji. Bank centralny robi wszystko, co w jego mocy, ale to nie wystarczy, aby obniżyć ceny. Tak jakby czytał nasze zestawienia. No ale to się pojawia ważne pytanie, to co ma na te ceny taki wpływ? I teraz właśnie dziennikarz się pyta, a od czego teraz zależą ceny? No i teraz jest odpowiedź też taką, którą mówimy, tylko tak bardziej to mądrze brzmi. Należy rozumieć, że obecny wzrost cen jest efektem ubocznym stymulacji fiskalnej, którą stosuje rząd. W tym roku aktywnie pompuje pieniądze w gospodarkę wojenną i zrobi to samo w przyszłym roku, ponieważ wydatki budżetowe na 2024 mają wzrosnąć o 20%. Zapomniał dodać, że ten wojskowy to tam bardziej, nie? Tak. Więcej pieniędzy w gospodarce to więcej pieniędzy na rynku, to wyższa inflacja. To jest pewien wzorzec, to proste. Ale zaraz. Tak zwana stymulacja fiskalna, to dla mnie to jest tożsame z większymi obciążeniami podatkowymi. Dodruk.
Dodruk. A, to w ten sposób to rozumiem. Dobra, Stymulacja, okej. znaczy oni pompują pieniądze, no ale skąd tą pieniądze? Przecież Tylko nie z więcej druku. z podatków? Nie, no oni nie ściągają więcej, po prostu dodruk. Stymulacja, że tak. Firmy wojskowe produkujące dostają więcej kasy, więcej tak, no a skąd te pieniądze? No trzeba je wykreować. To się nazywa stymulacja fiskalna, tak? Ale wiesz, jednocześnie Tak. oni robią zasłonę dymną, bo pokazują, że zwiększają ilość podatków na najbardziej bogate firmy i to powinno dać pieniądz. Nie? Tak, to powinno dać pieniądz. Tego pieniądza nie ma, bo te firmy są tym zarzynane, ale jest usprawiedliwienie dla pojawienia się konkretnych ilości gotówki, które zostały dodrukowane. Tak, no bo to też wiesz, tak, no dokładnie tak. No widzimy, że tego wiesz, to mówiliśmy, że tego patrząc na ilość emitowanego pieniądza, M1, M2, no teraz trochę się może zmienić przez te kredyty, no bo one zostaną wstrzymane, to trochę tu będzie przecięcie. Natomiast no, w połowie roku w wakacje mówiliśmy, że było 4-krotnie więcej niż rok wcześniej, nie? No to skoro jest więcej pieniądza, no to jest inflacja, no to jest proste. Jak pan tutaj profesor mówi, nie? Nic nie trzeba. No ale niektórzy, jak widać, tego nie rozumieją i nie ufają tutaj profesorowi. No i jeszcze jest takie pytanie dla niego. A w przyszłym roku rząd i bank centralny obiecują nam obniżyć inflację do 4 i 4,5%. Co pan profesorze na to? I pan profesor. Nie wyjaśniają jednak, w jaki sposób ten spadek inflacji nastąpi. Nie widzę takich możliwości, dlatego uważam, że inflacja będzie rosła do końca tego roku, a nawet sporo dłużej. Oj, to takie niepolityczne. No nie, bardzo no tak ładnie mówi, nie? Bo to przecież nic nie powiedział złego na temat tutaj reżimu. To o inflacji mówi, nie? Tak. A ta inflacja to taka jakaś imperialistyczna kobitka. Nie chce słuchać w ogóle władzy. No. A przepraszam, tu jest doktor nauk. To nie wiem, czy to chyba nie profesor, więc to za wysoko mu podałem. No i słuchajcie, to było miejsce pierwsze i mamy jeszcze miejsce 0. Co dalej z rublem? No i tutaj też posłużymy się, no bo odnośnie tej inflacji, no to chyba nie trzeba nic komentować. No na razie rośnie, no jeszcze będzie rosło. Ma się dobrze. Podwyższanie stóp w tym momencie, tak jak pan doktor powiedział, no to jest bez sensu, bo to jak gdyby jest nie do końca powiązane. No troszeczkę zdejmiemy tego pieniądza, natomiast no nadal problemem jest stymulacja przez rząd, czyli za dużo tego pieniądza pompowanego. A w co pompuje rząd? No nie w ochronę zdrowia i budowę autostrad, tylko w co innego, nie? Więc tak. Jeżeli by chciał przyciąć, no to musi przyciąć tam, gdzie pompuje. A na to się nie zapowiada. A na co się nie zapowiada, więc dlatego pan profesor rozsądnie mówi, że inflacja będzie jeszcze długo z Rosją. A miejsce 0, co dalej z rublem? No i mamy odważną też rosyjską prognozę, tym razem sobie zacytujemy szefa działu analitycznego banku MKF Maksyma Osachija. On czasami u mnie występował, nie zawsze podawałem, że to ten pan, ale czasami też jego cytowałem. No i tutaj jest pytanie, co więc dalej z rublem, panie Maksymie? No i tutaj mamy taką wypowiedź. Ja sobie to pozwolę zacytować, jeżeli pozwolisz. Proszę. To jest jego, to nie jest moja opinia. Złagodzenie napięć w strefie gazy i obniżenie cen ropy naftowej może sprowadzić rubla z powrotem na trajektorię dewaluacji. Trwający konflikt geopolityczny na Ukrainie jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do osłabienia rubla. No też odważnie, nie? Trwa eksodus nierezydentów z Rosji, a ich wycofywanie aktywów za granicę również działa na niekorzyść rubla. Jeśli spojrzysz na wykres rubla, powiedzmy w ciągu ostatnich 20 lat, możesz zauważyć wzór. Po każdym potężnym szoku, kryzys 2008-2009 roku, potem 2014-15 i szok geopolityczny, to tak ładnie nazwał, luty-marzec 2022, któremu towarzyszyło zauważalne osłabienie rubla, nieuchronnie następowało potem odbicie, odwrócenie trendu.
ale było również nieuniknione, że wkrótce nadejdzie nowy szok, a kurs dolara w Rosji poszybuje na nowe wyżyny. Co więcej, po osiągnięciu maksimum nieuniknione było powtórzenie. Tak więc, jeśli dwukrotnie widzieliśmy kurs dolara na poziomie 100 rubli, to zobaczymy go po raz trzeci. Nie mam do tego najmniejszych wątpliwości. Ała. Tak bym powiedział, Odważni bo są, nie? raz, że odważnie to powiedział, po drugie, kurna, Oleg wskazał pewne zależności, o których my też mówiliśmy wielokrotnie, ale jednocześnie nieuchronność. On to pokazał tak jakby przyczynowo-skutkowo, że to się napędza i zwiększa się nawet częstotliwość, patrząc na Ja bym tutaj jednak dał szansę władzy, bo myślę, że nie docenia możliwości kontrolowania tego kursu, no bo już wielokrotnie mówiłem, przecież można zadekretować, że ma być poniżej. No i będzie. Oczywiście. I to nawet nie będzie decyzja typu sztywny kurs wprowadzenie, nie. Tylko dekretem w odpowiedni sposób będą wykonywane odpowiednie ruchy. No, że jak jest ten, no to ma być niżej, a że nie będzie dostępny czasami, no to różne rzeczy są niedostępne. Tak, teraz też często jest niedostępny w bankach, tak, po tej cenie. Tak. Jak chcesz kupić więcej, to i tak musisz gdzieś na czarnym rynku i płacić często 20% wyżej. Natomiast no, poważnie myślę, że nie docenia jednak tych możliwości, bo władza, przynajmniej w mojej ocenie, do marca będzie próbowała robić wszystko, żeby ten kurs utrzymać poniżej, bo ma na tym punkcie, jest zafiksowana. Tak. To jest psychiczna bariera dla Rosjan. Tak, gdzieś jest jakaś taka psychiczna i wiesz, jak nie będzie, no to będą, wiesz, tam... No bo teraz co zrobiono? No zrobiono to, że eksporterzy robią za bank centralny, nie? Tak. Czyli sprzedają walutę. Nie mają innego wyjścia, bo im nakazują przepisy. Mają wyjścia, tak? Bo przychodzi komisarz walutowy, mówi: nie sprzedałeś waluty, ty chcesz tutaj być na liście? No bo ja cię mogę na liście umieścić, nie? Wiesz. Nie? A wtedy to panie jak u kawki. Będzie jak u kawki w procesie. No tak, no. Masz więc proces. No tutaj tych możliwości myślę, że znaczy, bo on oczywiście słusznie mówi, no tak należałoby się spodziewać. Jeżeli byśmy tylko te takie rynkowe aspekty uwzględnili, no to ma rację. Ale jeżeli uwzględnimy jakieś nowe pomysły i możliwości władzy, no to może się okazać, że nie ma racji. I tutaj wiesz, władza liczy na coś takiego, że ludzie nie oglądają naszych programów jednak, nie? Tak, znaczy część ogląda, tak, coraz więcej. Ale większość nie ogląda jednak. Zachęcamy, żeby oglądali i nie wiedzą na przykład, często się pytają, no dlaczego rubel się umocnił? No i ludzie nie wiedzą, tak? No nie wiedzą o tym, że firmy muszą sprzedawać tą walutę i tak naprawdę nie ma wolnego obrotu tym rublem. I że jest to wymuszona forma interwencji, na przykład następną jakąś regulację i obostrzenia, no to też nie będą wiedzieć, tak? No bo nie interesują się tym tematem. Stwierdzą, umocnił się rubel, znaczy gospodarka się poprawia. Ale do tego jeszcze ważna rzecz. Poprzez to, że to jest interwencja nie rękami banku centralnego, bo zostało to przerzucone na firmy, to oczywiście nikt nie może powiedzieć, że to jest wolny interwencja rynek, banku nie? centralnego. To jest wolny rynek. Kurde, i tego nie widać, więc to do zwykłych ludzi nie dotrze. Dopiero jak ten, kto zajrzy w bebechy tego i tak jak my podaje z tłumaczeniem, skąd to się wzięło, co, gdzie i jak, to możecie wtedy zrozumieć, w jaki sposób ta opinia publiczna jest oszukiwana, ale jakiego rodzaju metody są stosowane. I co za tym stoi? No to wiesz, no tak samo jak z PKB. No Rosja ma się świetnie, PKB rośnie. Oczywiście. Tylko to jest to PKB napędzone czym? Śmiercią rosyjskich żołnierzy, zgruzowaniem i złomowaniem rosyjskiej broni pancernej, bombami, rakietami, które odpalają i one już nigdy nie wrócą w postaci niczego dobrego do Rosji, co najwyżej wrócą w postaci, jakby to powiedzieć, zemsty Ukraińców, która zniszczy znowu jakieś obiekty rosyjskie, tak? No wtedy PKB znowu wzrośnie, bo trzeba będzie to wyremontować, odbudować, zrobić nowe, albo nawet wyrównać ziemię. To jest jakaś praca, zwiększy PKB, tak? No, tak myślą. Więc no dobrze, słuchaj, godzina 40, prawie. Jeden z dłuższych materiałów, jakie zrobiliśmy. A ty to taki niewyżarty po urlopie, to dlatego taki masz Tak, stęskniony tutaj za widzami. Pewnie. Więc mam nadzieję, słuchajcie, że wam się podobało.
Jeżeli się podobało, prośba o udostępnianie tego materiału, o lajkowanie, o komentowanie. I jeżeli ktoś ma ochotę, może wesprzeć Maćka, może wesprzeć nas. Zachęcamy do wspierania naszych kanałów, bo tak jak przypominamy, łaska YouTube'owa na pstrym bardzo koniu jeździ, jeszcze raz ten ostatnio koń kuleje, a dawanie rady z reklamami to chyba nie jest wysoka cena za to, że możecie posłuchać takich ciekawych treści od nas i przetłumaczone wam zostanie z języka rosyjskiego na ekonomiczny, z ekonomicznego na nasz. Wiele rzeczy. Dla łatwiejszego zrozumienia. Więc jeśli się podobało, życzymy wam sympatycznego wieczoru kończącego ten weekend, dobrego nowego tygodnia i widzimy się w czwartek na kolacji czwartkowej, która teraz miała małą przerwę, ale będzie, więc wszemi wobec życzymy. Jeszcze nie wiemy, bo jeszcze, chyba że już wiesz, kto będzie, więc ja jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz, kto będzie, ale będzie. Spokojnie. Więc do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra. Jutro o 9:00. Dosyć ciekawe informacje będziemy mieli z Czeczenii, ale nie tylko. Będzie fajnie. A ja zaspoileruję. Cześć. U mnie zobaczycie między innymi Marcina Strzyżewskiego, który też świetnie tłumaczy materiały rosyjskie. Lubicie, część, znaczy mówię, że nie wszyscy, ale część na pewno bardzo lubi Marcina. Ale oczywiście, bo to jest bardzo rzetelny materiał obejrzeć. Dostawca. Pozdrawiamy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, miłego wieczoru, dobrej nocy. Trzymajcie się. Cześć.